Witam serdecznie, z tej strony Prywat Zwłok. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chcę rozpocząć, mam nadzieję, że udaną serię związaną z prasą komputerową. Otóż swego czasu już za całe jedno piwo do moich rąk trafił pierwszy numer gazety Bajtek z września 1985 roku. Gazeta kosztowała 60 zł. Jedynym jej mankamentem to poprzedni właściciel zrobił dziurki, żeby włożyć to do skoroszytu. No straszna historia, aczkolwiek musimy zaakceptować fakt tego, że ta gazeta tak wygląda. Myślę, że skupię się na czytaniu pojedynczych artykułów. Dzisiaj sobie pozwolę nagrać pozwolę sobie przeczytać dwa artykuły. Znaczy w jednym odcinku jeden artykuł, w drugim odcinku drugi artykuł. Zobaczymy, jaki będzie odzew, czy to się podoba, czy to się nie podoba. Jeżeli będzie się nie podobało i będzie więcej łapek w dół, oczywiście zrezygnuję z tej serii. Jeżeli będzie więcej łapek w górę, będziemy odczytywać bardzo starą prasę. Bardziej na zasadzie słuchowiska, tak by można było sobie to puścić w tle, kiedy wykonujemy jakieś inne czynności, w których niepotrzebne jest użytkowanie wzroku. Dobrze, Bajtek jest to pierwszy numer, zatytułowany z mikrokomputerem na ty. Przy okazji też potrenuję sobie swoją dykcję. Mamy pierwszy artykuł. Pierwszy artykuł to jest tak zwany wstępniak. No to zaczynamy. Run, czyli zaczynamy. Byte to 8 bitów, podstawowa jednostka informacji. Bajtek to popularne pismo poświęcone temu wszystkiemu, co z przekształcaniem informacji się wiąże. Przede wszystkim chcemy być pomocni w tym, którzy już mają lub chcą mieć komputery osobiste. Bajtek jest wspólnym miesięcznym dodatkiem do sztandaru młodych i odrodzenia. Podjęliśmy tę inicjatywę, aby w części choć opowiedzieć na zapotrzebowanie młodych czytelników. Że to zainteresowanie najnowszą techniką jest wielkie i autentyczne, poparte dodatkowo desperacką wolą wzięcia własnego, liczącego się udziału w światowej grze o jutro, przekonaliśmy się raz jeszcze, rzucając rok temu ideę powołania Młodzieżowej Akademii Umiejętności. Wielki rezonans społeczny, z jakim spotkała się MAU, będąca już faktem, jest największym dowodem ogromu zdolności, umiejętności i woli czynu tkwiących w młodym pokoleniu Polaków. Tak jest. O znaczeniu techniki mikrokomputerowej dla rozwoju wszystkich społeczeństw nie chcemy w tym miejscu pisać, gdyż przecież każdy, kto już wziął Bajtka do ręki, jest w jakiś sposób o tym przekonany. Dodamy tylko, że dla pomyślnej przyszłości naszego kraju jest to sprawa absolutnie kluczowa. Przepraszam, że się śmieję, ale to mi pachnie komunizmem strasznie. No ale dobrze, jedziemy dalej. W tym sensie publikowanie na łamach Bajtka materiały będą wspierać zainicjowany przez Radę Krajową PRON Narodowy Czyn Pomocy Szkole. Ambicją zespołu redakcyjnego jest, najogólniej mówiąc, zwalczanie analfabetyzmu mikrokomputerowego w Polsce. Oczekujemy pomocy tych wszystkich, którzy w walce o sprawy informatyki w Polsce mają już doświadczenie. Nasze łamy są dla wszystkich szeroko otwarte. Zaproponowaliśmy już zresztą współpracę wielu osobom i środowiskom, twórcom informatyki i użytkownikiem jej metod i urządzeń. Bardzo na tą pomoc liczymy. Zdajemy sobie sprawę, że na całym świecie wydawnictwa tego typu są o wiele bardziej efektowne. Kolor, dobry papier, efektowne okładki, wkładki, kasety i dyskietki jako niezbędne załączniki to już stało się normą. Żeby nie szukać daleko, zazdrość ogarnia, gdy się na przykład bierze do ręki tego typu pisma oferowane młodym Bułgarom. Mamy nadzieję, że wkrótce i Bajtek uzyska odpowiednie do roli społecznej, jaką chcemy, żeby spełniał warunki techniczne. Tymczasem zaczynamy. Jednak w takim kształcie, w jakim to jest aktualnie możliwe, gdyż
gdyż strata każdego dnia jest w tej dziedzinie stratą nie do odrobienia. Alternatywy nie mamy, jeśli chcemy się nie tylko marzyć o lepszej przyszłości, ale i praktycznie tą przyszłość zbliżać. Zastępca redaktora naczelnego Odrodzenia Zbigniew Siedlecki oraz podpisał się zastępca redaktora naczelnego Sztandaru Młodych Waldemar Siwiński. Dziękujemy tym panom, ponieważ pan Zbigniew i pan Waldemar otwarli przed nami arkona informatyki, zrzeszając sporo ludzi i wydając pismo, które z takiego papierowego szmatławca stało się naprawdę dobrym i poczytnym pismem dotyczącym kwestii informatycznych. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.